Pustka Nebo. W miejscu, które zaraz zobaczycie, Mojżesz po wyzwoleniu ludzi z niewoli egipskiej i 40 latach wędrówki po pustyni miał zobaczyć cel swojej wędrówki, czyli ziemię obiecaną. Ale zanim przejdziemy do tego widoku, zobaczycie trochę sanktuarium Mojżesza. Jest to miejsce, w którym modlą się obok siebie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie. Budynek postawiono w VI wieku i mieści bardzo dobrze odnowione mozaiki. Najpiękniejsza i najlepiej zachowana z nich przedstawia sceny myśliwskie oraz sceny związane ze zwierzętami. Na miejscu znajduje się niewielkie muzeum z wykopaliskami. W czasie wykopalisk odkryto, że historia osadnictwa na Nebo sięga epoki brązu. Krzyż wężowy z brązu, symbolizujący laskę Mojżesza, został zbudowany na pamiątkę wizyty papieża Jana Pawła II w 2000 roku. Widzicie również zdjęcie z pobytu Jana Pawła II. A teraz cofnijcie się w czasie. Właśnie widzicie to samo, co widział Mojżesz. Na tablicy macie zaznaczone najważniejsze miejsca widoczne w oddali. Oczywiście musicie mocno użyć wyobraźni, żeby je zobaczyć. Słynne drzewko papieża. Ruszamy do Dżerasz. Zwiedzanie rozpoczynamy od przejścia pod łukiem Hadriana z II wieku naszej ery. Forum owalne, otoczone 56 jońskimi kolumnami z VII-wieczną fontanną w centralnej części. Miasto to zostało założone najprawdopodobniej w IV wieku przed naszą erą przez Aleksandra Wielkiego lub jego generała Perdikasa. Rozkwit miasta przypadł na okres panowania cesarza Trajana. W 749 roku miasto uległo zniszczeniu wskutek trzęsienia ziemi. Ruiny odkrył dopiero Ulrich Sitsen w 1806 roku. Stanowisko archeologiczne obejmuje ruiny jednego z najlepiej zachowanych na świecie rzymskich miast okresu starożytności. Polako. Sylwia, nie wchodź tutaj, bo jest ślisko. Słyszysz? Nie wchodź tu, bo jest ślisko. Dobra, teraz ty nie zrobisz zdjęcia. Bokiem schodź później.
Aktualnie Dżerasz jest znane z odbywających się w lipcu festiwali kultury i sztuki z udziałem artystów z całego świata. Możemy tu podziwiać sporo zachowanych budowli, a rzeźby sprzed ponad 2000 lat zachowały nadal piękny wygląd. Nimfeum jest to publiczna, bogato zdobiona fontanna. Z centralnej części woda spływała do położonego niżej basenu w kształcie muszli. Od strony północnej do forum wpada główna ulica miejska, która biegnie aż do bramy północnej. Wzdłuż niej ustawionych jest 365 kolumn, symbolizujących ilość dni w roku. Od niej odchodzą ścieżki prowadzące do tak ważnych punktów życia miejskiego jak rynek, fontanna, sklepy, teatr, łaźnie czy świątynie. Zaraz ruszamy do Ammanu, stolicy Jordanii. Krótka przerwa na obiad. Vámonos para adentro. Cytadela w Ammanie, jeden z najważniejszych zabytków miasta, zlokalizowana jest w samym centrum miasta na wzgórzu. Z przepięknym widokiem na całe miasto. Byli tutaj Asyryjczycy, Babilończycy oraz Rzymianie. Amman jest jednym z najstarszych, nieprzerwanie zamieszkanych miast świata. Pierwsze ślady cywilizacji pochodzą jeszcze z czasów neolitu, tutaj około 8,5 tysiąca roku przed naszą erą. Wymieniony już w Starym Testamencie pod nazwą Rabat Ammon, była stolicą Ammonitów. Stolica Jordanii położona na płaskowyżu w północnej części kraju na wysokości około 850 metrów nad poziomem morza, na wschód od rowu Jordanu. Dynamiczny rozwój Ammanu nastąpił po otwarciu w mieście stacji kolejowej na linii z Damaszku do Medyny. Amman i najbliższe tereny w latach po I wojnie izraelsko-arabskiej był regionem, w którym koncentrowała się prawie cała gospodarka jordańska. Archeolodzy pracują w tym miejscu od lat 20. XX wieku. Wiele projektów włoskich, brytyjskich, francuskich, hiszpańskich i jordańskich oraz znaczna część cytadeli pozostaje nierozkopana. Największe wrażenie robi tutaj świątynia Herkulesa, którą pozostawili po sobie Rzymianie. Jej wysokość osiągała około 13 metrów. U jej stóp leży pozostałość kolosalnej dłoni rzeźby Herkulesa. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes.
muzeum archeologiczne, w którym zobaczyć możesz mnóstwo eksponatów znalezionych na wzgórzu. Zobaczysz tutaj także ślady z epoki brązu. Kolekcje uporządkowane są chronologicznie od czasów epoki kamienia i obejmują przedmioty codziennego użytku wykonane z krzemienia, szkła, metalu i ceramiki. Z późniejszych epok zobaczymy m.in. biżuterię, monety, szklane naczynia oraz posągi. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. On mówi mabsut, dobrze. Albo alhamdulillah. Alhamdulillah. Jak się mówi, ja cię kocham? أنا بحبك kocham cię. أنا بحبك أوي. أنت حبيبتي. mówi حبيبتي. أنا mówi حبيبي. أنا حبيبي أنت حبيبتي. حبيبي حبيبتي no super. Gdzie musimy się nauczyć powiedzieć? حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيال عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بال حبيبي حبيبي To nazywa Amr Diab. Amr Diab. Dzień dobry, już To... byliśmy. Dzień dobry. Tak. Sabah el khair. Good morning. To już koniec odcinków z Jordanii. Dodam od siebie, że na pewno warto odwiedzić ten kraj. Mam nadzieję, że w przyszłości trochę bardziej rozwinie się tu turystyka. Nie spotkały mnie tu żadne nieprzyjemności, a tubylcy widać, że starają się, abyśmy my jako turyści wyjechali zadowoleni. Relatywnie niska cena wycieczek do tego kraju powinna zachęcać ludzi, którzy się wahają nad przyjazdem tutaj. Jeśli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym, zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję. Cześć!